Cześć, Bartek Urban, Autowizja.pl. Zapraszam do testu Range Rovera Velar. To nie pierwszy raz, kiedy Brytyjczycy używają nazwy Velar dla swojego modelu. Otóż jeszcze przed premierą pierwszego Range Rovera w 1970 roku auta przedprodukcyjne nosiły właśnie taką nazwę. Velar to skrót od V8 Land Rover, czyli Land Rover z silnikiem V8. Pierwszy Range Rover posiadał właśnie silnik V8 pod maską. Co więcej, słowo Velar istnieje w języku włoskim i hiszpańskim i oznacza ono kolejno pokrycie, zasłonięcie oraz czuwanie. Oficjalnie więc pierwsza generacja Velara to ta, którą właśnie widzicie. Najnowszy model ma wypełnić lukę w rodzinie Range Rovera pomiędzy Range Roverem Sportem a Range Roverem Evoque. A zarówno wielkościowo, jak i stylistycznie auto wpasowało się idealnie. Nowy Range Rover Velar wygląda obłędnie, zwłaszcza na opcjonalnej 22-calowej feldze. Świetną prezencję Velar zawdzięcza kilku sprytnym zabiegom stylistycznym. Po pierwsze, tył samochodu nie dość, że opada w dół z góry, to dodatkowo jest zadarty do góry od dołu. Poza tym górna część nadwozia jest czarna i mocno odcina się od reszty pojazdu. Najciekawszym jednak zabiegiem są ukryte klamki, które wysuwają się po odblokowaniu samochodu. Przyznacie, że robi to wrażenie. Tak samo jak i bagażnik, który ma 673 litry pojemności i regularne kształty. W kufrze znajdziemy 4 haczyki po 2 na każdą stronę oraz jedno gniazdo 12V po prawej stronie. Pod podłogą znajduje się koło zapasowe i narzędzia do jego wymiany. Szkoda, że z bagażnika nie możemy złożyć kanapy. Aby to zrobić, trzeba wejść do kabiny. Wtedy przestrzeń załadunkowa zwiększa się do imponujących 1731 litrów. Oparcie tylnej kanapy jest regulowane elektrycznie, przez co w trasie z tyłu jest naprawdę wygodnie. Miejsca jest wystarczająco, choć nie jakoś przesadnie dużo. Dodatkowo pasażerowie z tyłu mają do dyspozycji 2 gniazda USB, gniazdo 12V oraz podgrzewanie foteli. Z przodu miejsca jest oczywiście jeszcze więcej, a fotel jest w pełni regulowany elektrycznie oraz może posiadać podgrzewanie, wentylowanie, a także funkcję masażu pleców. Jakość materiałów, tak samo jak i wykonanie, to klasa sama dla siebie. Zresztą całe wnętrze jest cudowne i idealnie wykonane. Początkowo wsiadając do Velara mamy wrażenie minimalistycznego wnętrza, gdzie producent praktycznie całkowicie zrezygnował z przycisków. Pozostawił jedynie 3 pokrętła na środku deski rozdzielczej i 1 przycisk do świateł awaryjnych. Wnętrze ożywa dopiero po naciśnięciu startera. Ciekawym rozwiązaniem jest roleta, która sama zamyka się, jak zgasimy samochód, jeśli oczywiście wcześniej ją otworzyliśmy. Po ponownym uruchomieniu roleta sama się rozsunie. Po uruchomieniu samochodu naszym oczom pojawiają się aż 3 wyświetlacze. Jeden zamiast zegarów, a kolejne 2 na środku deski rozdzielczej. Velar oferuje też aż kilka schowków na konsoli środkowej, w tym 2 cup holdery i 1 kwadratowy pojemnik, idealny na telefon. Podłokietnik jest dzielony na 2 części i może być regulowany. W ten sposób nie musimy o niego walczyć z pasażerem. Pierwszy ekran zastępujący zegary jest w pełni konfigurowalny. To my wybieramy, czy mamy widzieć tam sam prędkościomierz z obrotomierzem, czy może całość ekranu ma zajmować mapa. Dodatkowo możemy wybrać, co będzie się wyświetlać po prawej, a co po lewej stronie. Tym ekranem sterujemy za pomocą przycisków na kierownicy, które niestety reagują z dużym opóźnieniem. Kolejny wyświetlacz to ten na środku deski rozdzielczej i odpowiada on głównie za multimedia, czyli kamery wokół auta, audio, nawigację czy Bluetooth potrzebny do podłączenia telefonu. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość dostosowania kątu nachylenia ekranu. W ten sposób każdy będzie idealnie na nim wszystko widział. Ostatni, trzeci ekran jest w miejscu, w którym zazwyczaj jest umiejscowiony panel do klimatyzacji. Tym ekranem obsługujemy właśnie klimatyzację, fotele czy pojazd. Dodatkowo z tego ekranu możemy również zmienić muzykę. Pod ekranem producent zamieścił 4 dotykowe przyciski, które niestety trzeba długo i mocno wcisnąć, by zadziałały. Zresztą to nie jedyny problem z obsługą. Przykładowo, żeby wyszukać muzykę po folderach na naszym pendrive'ie, należy kliknąć w przycisk Znajdź, następnie te nieopisane żadną funkcją 3 kropki, a później wcisnąć Przeglądaj i dopiero możemy szukać piosenek. Trochę skomplikowane. Ale to jeszcze nic. Pokrętła pod dolnym ekranem, w zależności od wybranego ekranu, mają również inne funkcje. Przykładowo, jeśli jesteśmy na ekranie pojazd, to odpowiadają one za tryby jazdy. Jeśli przejdziemy do ekranu foteli, to ich głównym zadaniem jest ustawienie wentylacji lub podgrzewania, a w ekranie klimatyzacji dostosowują temperaturę. Co więcej, po wciśnięciu tych pokręteł możemy aktywować inną funkcję danego pokrętła.
również nieco skomplikowane. Zdarzało nam się też kilkukrotnie, że ekrany potrafiły się zawiesić. Słabo. Range Rover Velar ma też kilka naprawdę ciekawych i udanych rozwiązań, takich jak na przykład kluczyk dla aktywnych, który jest w formie opaski na ręce. Kluczyk jest wodoodporny, więc możemy w nim pływać, a żeby otworzyć auto wystarczy przyłożyć go do tylnej klapy w okolicy emblematu Land Rovera. Kolejne sprytne rozwiązanie to oddzielny spryskiwacz dla kamerki cofania, dzięki czemu obraz zawsze jest świetnej jakości. Ciekawy jest też system wysuwania skrzyni biegów, znany z pozostałych modeli Land Rovera czy Jaguara. Pora na jazdę. Pod maską testowanego Range Rovera Velara pracuje najmocniejszy silnik, jaki jest póki co dostępny. 3-litrowy V6 z kompresorem, który generuje 380 koni i 450 Nm. Dzięki temu sprint do setki powinien trwać 5,7 sekundy. Urządzenie pomiarowe pokazało co prawda 6,2 sekundy, czyli o pół sekundy gorzej. Ale to tylko dlatego, że auto podczas pomiarów miało 1000 km, więc ten czas się jeszcze poprawi. Póki co producent nie oferuje jeszcze V8, ale to ma się zmienić, jak pojawi się wersja SVR, która będzie miała pod maską 5-litrowe V8 o mocy od 500 do 550 koni. Tak głoszą plotki. Silnik w układzie V6 na kompresorze brzmi fantastycznie, choć kabina jest świetnie wyciszona i trzeba się mocno wysilić, żeby go w środku usłyszeć. Niestety spalanie jest dość duże i w mieście ciężko się zmieścić poniżej 15-16 litrów, a na trasie 10. Dlatego jak ktoś chce jeździć sporo, to w ofercie są silniki wysokoprężne. I to zarówno 2, jak i 3-litrowe w układzie R4 oraz V6. Najmocniejszy diesel ma aż 300 koni, a najsłabszy 180. W ofercie jest jeszcze wariant 240-konny. Poza tym do wyboru mamy jeszcze 250-konną benzynę o pojemności 2 litrów. Range Rover Velar posiada kilka trybów jazdy. Dynamiczny, eko, komfortowy oraz 3 tryby w teren w zależności od podłoża. Co ciekawe, w trybie Dynamic, kiedy to mamy pełną moc i reakcja na gaz jest wyostrzona, możemy sobie na górnym ekranie włączyć stoper, przeciążenia, czy nawet wykres, jak pracuje nasza przepustnica i hamulec. Sam Velar prowadzi się bardzo dobrze, precyzyjnie i pewnie. Skrzynia biegów to 8-stopniowy automat firmy ZF, który jest świetny. W trybie manualnym nie ingeruje w nasze zmiany, więc jeśli się spóźnimy, to usłyszymy odcięcie. Range Rover Velar to wciąż prawdziwy Land Rover, a więc auto terenowe. Testowany egzemplarz posiadał zawieszenie pneumatyczne o 3 wysokościach, gdzie maksymalny prześlizg wynosi 25 cm, o 4 cm więcej niż ze zwykłym zawieszeniem. Za każdym razem jak parkujemy auto, obniża się ono maksymalnie w celu łatwiejszego wysiadania czy też wsiadania. Niestety nie odważyłem się na tych pięknych 22-calowych kołach wjechać w teren, ale podam liczby, którymi chwali się producent. Kąt natarcia wynosi 28,89 stopni, zejścia 29,5, a rampowy 23,5 stopnia. Dla odmiany ze zwykłym zawieszeniem jest to kolejno 25,93, 21 oraz 27,3 stopnie. Dodatkowo Velar w pneumatyce może brodzić w wodzie o głębokości 65 cm, a bez niej w 60 cm. Testowany egzemplarz to wersja First Edition, czyli model z niemal każdym możliwym dodatkiem, jaki jest dostępny w konfiguratorze. Jedyna opcja to 22-calowe felgi, które wymagają dopłaty 7760 zł. W podstawie są felgi 20-calowe. Range Rover Velar First Edition występuje tylko z najmocniejszymi silnikami, czyli 300-konnym dieslem i 380-konną benzyną, które kosztują kolejno 530 oraz 537 tysięcy złotych. Najtańszymi w cenniku są 180-konny turbodiesel 2.0 lub 250-konna benzyna o tej samej pojemności. Oba auta kosztują 239 900 zł. Za mocniejszy wariant wysokoprężny 2.0 240 koni trzeba wydać 263 300 zł, a najmocniejsza benzyna 3.0 V6 kompresor 380 koni, czyli taka jak w testowanym egzemplarzu, kosztuje minimum 328 500 zł. W cenniku jest jeszcze 300-konny turbodiesel V6, koszt to 324 900 zł. Range Rover Velar to auto, o którym bez wątpienia będzie głośno i będzie się dobrze sprzedawał. Stylistyczny majstersztyk z klamkami, które będą wszędzie komentowane. Do tego jest fantastycznie wykonany, oferuje sporo przestrzeni i świetne właściwości jezdne. Owszem, posiada kilka drobnych wpadek, które są chorobami wieku młodzieńczego, jedna aktualizacja powinna rozwiązać problemy. Velar opisywany jest przez koncert jako awangardowy Range Rover. Moim zdaniem jest awangardowy, nowoczesny i wspaniały.